Halo, dzień dobry, witam na słonecznej farmie w Portugalii. Mamy styczeń, nowy rok 2025. Zabieramy się za pracę. Powoli trzeba do normy wrócić po obżarstwie, po przepiciu. Wziąć się za siebie trochę. A pierwsza praca to, zobaczcie, pompa już całkowicie wysiadła. Tu jest taki gumowy balon w środku i prawdopodobnie ten balon od mrozu pękł. Mam cały taki, za 30 euro kupiłem cały nowy balon, po prostu go wykręcę i wymienię. Muszę zobaczyć tylko, czy gwint będzie pasował. Idę do samochodu, zobaczę zaraz, czy to pasuje. Tak wygląda ten nowy balon. To jest 24 litry. Troszkę kształtem, troszkę jest taki, też ma 24 litry. Po prostu ten jest bardziej taki pęczasty, a ten jest bardziej płaski taki. Ale to jest ten sam. Muszę tylko tu odkręcić go. Idę po jakieś klucze. I zaraz zabieram się za przekręcanie. No miałem zbudować domek na tą pompę, żeby właśnie nie wydarzyło się coś takiego. No ale nie wydarzyło się to, dlatego teraz trzeba wymienić balon. Dobrze, że nie są takie drogie te balony. Sama guma z 8 euro kosztuje. Można rozkręcić całkowicie, zmienić. A cały taki nowy ten kosztował 30. I tu w środku jest taka guma, która powoduje, że ciśnienie się robi w systemie. Dobra, idę po jakieś klucze i zabieramy się do pracy. Słuchajcie, wykręciłem całą pompę, żeby to łatwiej było i żeby tu ciśnienia nie było. Jak to wygląda? Ok. Nie będzie łatwo pewnie odkręcić tego balona. Zobaczmy. Właściwie postawię kamerę tutaj. O. Chciałbym jakoś przytrzymać tą pompę. Przytrzymać. O kurde, tak to na pewno. O, chociaż coś się kręci. Ludzki klucz. Powiem wam, że kręci się to. Pięknie. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest ok. O. I odkręcone. Się kamienia tu trochę zebrało. Okej. Poszło lepiej niż myślałem. Teraz tylko muszę znaleźć uszczeleczkę i nakręcić od nowa. Myślałem, że będzie gorzej, że nie dam rady tego odkręcić, ale złapałem, widzieliście, i poszło. Tak wygląda to. Tu można to całe rozkręcić, ale nie wiem, może zobaczę jak to wygląda w środku, co tam się wydarzyło. A teraz szukam taśmy i nakręcam nowy balon. I na pewno postaram się jeszcze zabezpieczyć to ociepleniem, bo jeszcze mogą mrozy przyjść, parę dni mrozów może być w styczniu. Teraz popadał znowu deszcz, 2 dni padało i w tym tygodniu ma jeszcze padać.
Także trawka pięknie rośnie, już się zazielenia wszędzie. Ale mrozy mogą jeszcze wrócić. Może nie, ale lepiej nie marnować następnego balona. Dobra, idę poszukać taśmy i wtedy wymienimy ten balon. Ok, mam taką taśmę. Unilock, bardzo dobra jest. Nakręcimy na gwint. Nakręcimy na gwint. Nie za dużo, bo za dużo to też później ciężko moim nowym nożykiem. Taki prezent od szwagra dostałem na święta. Mój nowy nożyk do kolekcji, bo zbieram noże różne. To jest Joker. JKR. Joker. Ok, taśma naklejona. I przykręcamy. Tak ładnie. Myślę, że starczy. Zobaczymy, czy nie będzie ciekło. I zobaczmy, odkręcę tutaj może na timelapsie i zobaczymy, co jest w środku w tym balonie. Słuchajcie, nie jest przerwany nigdzie, nie widzę dziury. Może po prostu nie widzę. Ale wygląda, że jest cały. Wystarczy tylko, może się zapchał po prostu i gdzieś był nieszczelny. Czyli po prostu będzie to jako zapasowy. Wyczyszczę go i będzie jako zapasowy, bo nigdzie dziury w nim nie widać. Ok, na razie zamontuję tamtą pompę, bo muszę mieć wodę, żeby to wyczyścić. Ale to tylko, o, to przychodzi tu i w środku jest ten balon. I taki balon można też osobno kupić. Za 8, tam maksymalnie chyba 12 euro. Zamiast wydawać 30. Nie myślałem, że to tak łatwo się robi. Jakbym wiedział, że to tak łatwo się robi, to bym pewnie kupił sam balon. Ale dobra, jest zapasowy. Mam drugą pompę jeszcze. Także może w tamtej drugiej pompie zainstaluję właśnie to. Nie widać tu nigdzie. Ok, zabieram się za instalowanie tej pompy z powrotem i zobaczymy, jak działa. Ok, pompa działa bezbłędnie, teraz to tak trzyma ciśnienie, ale moim zdaniem powód był taki, że tu był piasek i zobaczcie, nie wiem, czy to widać, jak te dziurki tutaj są zatkane kamykami. Wyczyściłem ten balon, gdzieś tam filtr na studni musiał piasek zaciągać, bo za nisko był i po prostu się trochę piaskiem zanieczyszczyło i z czasem te kamyki, niektóre się tu na stałe jakby zapchały, muszę je powydubywać. I to będzie jako zapasowy. Tutaj tylko przykręcić. Także wszystko działa. Muszę zrobić tylko tu koniecznie taką skrzyneczkę z ociepleniem, żeby to mrozy rzeczywiście nie załatwiły. Nie ma tu takich mrozów, ale zejdzie trochę stopni więcej niż zawsze i będzie problem. Bo zawsze jest -1 maksymalnie przymrozek.
to tam nic nie zrobi, ale jak już zejdzie poniżej tego, no to na pewno coś by się stało. Także czyszczę te dziurki, przykręcam to i będzie zapasowy balon. I do następnej pracy. Teraz prawdopodobnie basen chcemy napełniać. Ten murek tam do końca zrobić, napełnić basen, żeby studnia miała szansę napełnić się jeszcze przed latem z powrotem. Dobra, zabieram się do pracy i do później. W ogóle też witajcie z powrotem. Zapomniałem też powiedzieć, że bateria nam wczoraj zupełnie się wyładowała. Już byłem w szoku, bo była pełna. Ale teraz już wiem dlaczego, bo po prostu pompa chodziła cały czas, czego nie wiedziałem. I pompa rozładowała po prostu baterię. I rano zaczęło piszczeć, było puste. Zobaczcie, ile wody napadało. A było puste. Musimy jeszcze skończyć murek. Nieźle. Że podejrzewam, że nawet jak my byśmy tego nie napełnili, to sama deszczówka by tu napadało. Wczoraj strasznie też wiało i mur w jednym miejscu się zawalił na nasze laurowiśnie. Trochę je pozginał. Na szczęście nie połamał. Także mur jest do naprawy też w jednym miejscu. Ale to ciężkie głazy, samemu ciężko. To Gosia mi nie pomoże, bo nie ma tyle siły. Muszę kogoś do pomocy wziąć. Tu pokażę Wam, w którym miejscu to się zawaliło. O, tutaj zobaczcie, cały, nie wiem, czy to drzewo się ruszało i cały tu mur się zawalił na te 3. Trochę wziąłem, podłożyłem to do góry, ale trzeba to rozebrać po prostu i porządnie ułożyć. I tak samo wszędzie, gdzie są drzewa, to wypycha. Zobaczcie, tutaj tak samo wypycha. Tu też wypycha. Cały ten mur jest przekrzywiony, tylko czeka, żeby spaść. I tam, gdzie tutaj też widzicie, te wszystkie głazy to są tutaj z tej dziury. Tu była dziura, ja to po prostu poukładałem trochę, żeby nie było takiej dziury. Ale tu, gdzie drzewo jest, to wypycha. I tam tak samo cały murek się przewrócił. Nie wiem, czy ktoś specjalnie przewrócił, to już dawno. Ok, kończę. Odpalę prawdopodobnie traktorek i zacznę kamienie zwozić tam, żeby ten murek w basenie zrobić. Halo, cześć, witajcie w kolejnym dniu na farmie deszczowym. O, Scooby szaleje. Ostatnio pada cały czas i od jutra ma nie padać, także weźmiemy się za jakieś grubsze roboty. A tak generalnie odpoczywaliśmy po tym nowym roku i po świętach. Coś tam porobiliśmy, jakieś małe robótki, coś tam już nagrałem dla Was. A teraz nagrywam dla Was, bo co tu się wydarzyło? Wiesław z Izabelą poprosili mnie, kupili przyczepę tutaj od pana w Portugalii za 3,5 tysiąca euro. Bardzo fajna przyczepa, mogę Wam pokazać. Tak wygląda przyczepa, tak się prezentuje. Obejrzałem ją dokładnie, wszystko działa, nawet mowery działają. Nie wiem, który to jest rocznik nawet. Z rejestracji wynika, że chyba to jest 2017, ale nie wiem, mogę się mylić. Także tak wygląda ta przyczepa. Dosyć duża jest, większa niż nasza. W dobrym stanie, żadnych przecieków nie ma. Wiadomo, jest zużyta jak na ten rocznik. Jakby wymaga trochę opieki i czyszczenia i zadbania, ale zobaczcie, jest naprawdę duża. Tu jest łóżko, tu jest też takie, my tego nie mamy, że mamy łóżko, tu jest kuchnia z tej, a my mamy tylko łóżko i kuchnia od razu. Nie ma tej długości, tak jak tu, że ta przestrzeń do siedzenia ze stoliczkiem jest, można sobie zrobić. Tu jest prysznic i toaleta, dosyć taka duża.
No jest typowo jak taka, wiecie, przyczepa, która stoi bez ogrzewania. Trochę czuć taki zapach wilgoci. Trzeba tu posprzątać, zadbać. Wszystkie kable, przedłużacze, pompa, wszystko jest. Mover działa, tak jak mówiłem. Jest gazówka. Jest lodówka. Jest truma, tak jak w każdej takiej klasycznej ogrzewanie. Jest też wentylacja tutaj. O, proszę. Nie jest podłączone teraz do prądu, także nie pokażę Wam. Ale tutaj tak wygląda cały ten elektryczny. Radyjko jest Kenwooda. Tutaj nie wiem. A, to też to Kenwooda. Także dosyć fajna. Fajny stan. Nie widzę tu nic, sprawdzałem wszędzie. Nie jest nic uszkodzone, połamane, nic nie przecieka. Także to najważniejsze w tym wszystkim. Wiadomo, dywanik od początku pewnie nigdy nie był zmieniany ani nic. No ale wierzę, że Iza z Wiesiem sobie tu zadbają o to. I słuchajcie, to zawsze to jest właśnie takie coś, że jak przykładowo chcecie coś w Portugalii kupić, bo my tak zrobiliśmy właśnie, że kupiliśmy przyczepę w Holandii, my na przykład kupiliśmy swoją przyczepę i my za swoją też daliśmy tam około 3000 euro. Jak się, wiadomo, jak się mieszka w Holandii, bo ja w Holandii mam rodzinę, pozdrawiam kuzynkę i kuzyna, kuzynkę i kuzyna i męża. Jak się ma rodzinę i by miało się więcej czasu, to bym znalazł coś większego za tą cenę, niż my znaleźliśmy na przykład. Tylko my nie mieliśmy czasu, bo z prywatnych ogłoszeń naprawdę perełki się da wyciągnąć w Holandii, a my kupiliśmy z komisu. Także to jest taka różnica. Albo prywatnie się naprawdę da znaleźć coś fajnego. Nawet za... My widzieliśmy za 1500, taką większą od tego, nowszą od tego w Holandii, za 1500 euro, co jest naprawdę super ceną. Ale no wiadomo, za 1500 to już jakiś handlarz to chyba od razu, jak tylko dzwoniliśmy, to już tego nie było. Także wiadomo, to już handlarz jakiś zwinął. To trzeba być tam na miejscu i cały czas trzymać rękę na pieczy, że tak powiem. Także tak się prezentuje. Myślę, że całkiem fajna przyczepa. Ale do czego dążę, że jak kupujecie coś, remontujecie, wiadomo, gdzieś chcecie mieszkać na początku, to z reguły warto taką przyczepę kupić, bo później można ją gdzieś postawić, rodzinę zapraszać, znajomych zapraszać. To jest naprawdę fajnie sobie latem posiedzieć w takiej przyczepie. Można zbudować taki stały pomościk przed nią, taki tak zwany deck, zadaszenie. Tak sobie ludzie robią i postawić ją jako stały nawet środek wynajmu, tak jak my chcemy zrobić z naszą, wynajmować, trzymać dla rodziny. Także to jest dobra inwestycja. I tak większość jakby ludzi, których znamy, naszych znajomych, tak robią, bo też podróżowanie przecież też tak zrobiło, też kupili teraz przyczepę. No bo to jest jednak wygodne, tam wszystko jest, czujecie się jak w domu, jest dużo przestrzeni i do czasu, gdy wyremontujecie, zrobicie cokolwiek tam, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, czyli warto jakby sobie wliczyć, jeżeli na przykład planujecie kupowanie działki w Portugalii, to warto sobie doliczyć jakby cenę takiej właśnie, powiedzmy, przyczepy w to. No bo gdzieś na początku będziecie chcieli, o zobaczcie co, będziecie chcieli mieszkać, zobaczcie co Skubi mi zrobił z piaskiem. Rozwalił, uciekaj mi stąd, borsuku ty. Uciekaj, siu. No uciekaj. Wiem, że tam kość masz zakopaną. Tam kość zakopuje swoją. Skubi, zostaw moją kupę. Piachu. No, także tak to wygląda. I tak jak mówiłem, ja teraz w nowym roku też skontaktuję się z agencjami paroma i też może będę Wam wrzucał właśnie filmiki z jakichś ofert, z jakichś farm tutaj. Może ktoś jest zainteresowany właśnie też kupnem tu takiej farmy. Postaram się znaleźć farmy, działki w różnych cenach, od tańszych powiedzmy jakieś 5-10 tysięcy do takich droższych za 20, 30, 70, 100 tysięcy. Pokażę Wam jak to wygląda, co tu można kupić za te pieniądze. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby też wrzucać jakby trochę więcej odcinków niż to, co teraz robię.
Także słuchajcie, tak to wygląda. 3,5 tysiąca za tą przyczepę. Myślę, że bardzo dobra cena, dobry stan. Wygląda elegancko, będzie się na pewno w niej fajnie mieszkało latem. Dobra, do usłyszenia, do później. Halo, dzień dobry, witam na słonecznej farmie w Portugalii. W piękny, słoneczny poranek styczniowy. Obydwoje chorowaliśmy dosyć cały tydzień, jakieś dreszcze, gorączki, poty, nie wiem, jakiś wirus panuje wszędzie, bo widzę, oglądam YouTube, to wszyscy chorują, nie tylko w Portugalii, ale w Polsce, w Stanach, wszędzie gdzieś jakiś wirus panuje, jakieś przesilenie zimowe. A my postanowiliśmy skorzystać, że to pięknie słońce świeci, jest prawie 17-18 stopni. Jedziemy tam, gdzie zawsze chcieliśmy jechać, tam przy tych górach. Zobaczymy, czy tam dojedziemy. I pospacerujemy po prostu sobie. Jest niedziela, dzień odpoczynku. Wziąłem drona, coś może nagram. Zobaczymy, czy jest jakiś tam po prostu dojazd do tych gór. Bo byliśmy raz z drugiej strony, wchodziliśmy, ale się poddaliśmy, bo było zbyt ciężko. My dzisiaj też nie chcemy tam wchodzić do góry, bo to jest zbyt daleko. To jest taka, wiecie, wyprawa całodzienna, jak jesteście zdrowi i na pewno teraz właśnie zimą. Ale na pewno będę musiał się tam wybrać, bo zawsze to jest moje marzenie, żeby tam wejść na samą górę tego szczytu. Ok, jedziemy tam i włączę Wam już na miejscu, jak to wygląda. Słuchajcie, tam jest nasza farma gdzieś, tam, o tam gdzie ten lasek widać. Tam jest Monsanto, tu dojechaliśmy i idziemy, nie wjeżdżamy tutaj, bo chcemy zobaczyć, jak ta droga wygląda. Tu jest taka właśnie droga prowadząca na tył tych górek. Pewnie bym wjechał powoli, ale widzicie, jak to jest nierówne tutaj. Nie ma co ryzykować, że zahaczę gdzieś miską olejową czy coś. O, tutaj zobaczcie, jaki głaz na środku. Tym bardziej, że pewnie ta droga daleko już nie prowadzi. To jest z tyłu tych gór. Fajna posiadłość tam też jedna jest, tam stoi taki domek opuszczony, widać, ale nie ma żadnego znaku na sprzedaż, nic, czyli prawdopodobnie nie wiadomo, kto jest właścicielem albo coś, bo to zawsze tak jest i to wtedy albo czasami rodzina jest w konflikcie i zastanawiają się, jak to sprzedać czy coś, bo często tak już tutaj widziałem, ale naprawdę fajne tereny tu są. Jakie tu są głazy w ogóle. Halo, dzień dobry Pani Gosiu. Tak, takie chwasty to u nas wszystko rosło. Tysiące były tego. Takie żółte kwiatki to ma. I to jest zwykły jakieś tam, nie wiem, ktoś się zna, to mi powie, co to jest. Ale to się tak rozrasta i tymi kwiatkami się rozpyla. I to jest bardzo ukorzenione. O, wszędzie tu to są właśnie te krzaki takie. Tu też jakieś gospodarstwo. A, okej. I tutaj zobaczcie, droga zarośnięta. Droga zarośnięta. A my chcemy wejść tam. Ale przejdziemy tutaj. Tutaj przejdziemy tu dziurą. Tu przejdziemy dziurą, bo tu już widać, że nie my pierwsi tu przełaziliśmy. O, cyk. Cyk. Skubi tam, nie ma, nieważne, że drut kolczasty przecisnął się. Gosia, uwaga. Pięknie. O, tak, nie będziemy tam raczej do końca wchodzić. Po prostu sobie po tych głazach pochodzimy. Tyle, ile się da i jest jakoś bezpiecznie. Bo tutaj trzeba... Czyli widać, że ktoś tutaj sobie ma ogrodzone takie, wiecie, głazy, a dalej już jest niczyje pewnie. A tu ktoś sobie ogrodził po prostu kupę głazów. O, i tam też jakaś faremka. Fajne, naprawdę fajne są takie faremki, właśnie tak jak tam. Faremka na uboczu, jakieś budynki.
Jak ktoś chce takie z widoki, no po prostu super. Tam Sierra de Estrella, cały ten pas. Tutaj Monsanto. Tam nasza farma. Dobra, czyli tu więcej ludzi musi przechodzić, bo tu już na stałe jest dziura zrobiona. Czekajcie. Trochę łapię oddech, bo choroba cały czas trzyma, to wiecie. Nie jest lekko. Ale na słoneczku jest super, ale naprawdę te głazy robią takie wrażenie. Taka wspinaczka, zobaczcie tutaj. Scooby to jest kozica. Uwielbia chodzić po takich głazach. O. Tak, zobaczcie tu te głazy. O, cała taka dolinka tutaj. Scooby to biega w lewo, w prawo. On potrafi skok z kamienia na kamień zrobić. Idziemy dalej, Scooby. O, zobaczcie, tu taka łączka, jakieś tulipany chyba wyrastają, czy coś. Coś tu przebija się, pewnie wygląda jak tulipany. Zobaczcie, jakie głazy, tu jaki głaz. No tak, ale te kamienie to nie jest ta góra, to jest już zupełnie coś innego. To byśmy byli jeszcze dalej od tego. Tutaj widać, że ścieżki wydeptane, czyli już musiało więcej ludzi tutaj przyjeżdżać. Scooby dostał z buta. Wszędzie takie formacje skalne. Niesamowite wrażenie to robi te formacje skalne. Coś pięknego. Jakby ktoś tu po prostu... Była wielka kopalnia jakaś kiedyś i ktoś tu po prostu rzucał kamienie. O, zobaczcie, o ten dom mi chodzi tutaj. Jakaś farma, ale nie ma znaku na sprzedaż. Ale jest domek, pięknie usytuowany. Widok niesamowity. Ale podejrzewam, że już nie jeden obcokrajowiec by się tym zainteresował, jakby była możliwość kupna tego. O. Tak to wygląda, takie głazy. O, i tam jest ta działeczka. I piękna asfaltowa dróżka prowadzi, także dojazd piękny. Ale mówię, znaku na sprzedaż nie widziałem. Także podejrzewam, że to by trzeba było poszukać, kto jest właścicielem, czy chciałby na przykład sprzedać. Ale tu u zboczu góry, z widokiem na Monsanto, no coś niesamowitego. Piękna działeczka. Tak wygląda spokojnie na 1 hektar. Nie wiem, co tam należy do tego. Ale jeżeli tu należy, to nawet może i 2 hektary albo i więcej, jeżeli te wszystkie kamienie też tutaj do płotu, bo tu jest taki płot biegnie. Także może to być dosyć duża działka. Ale widzicie, to jest piękno takiej działki. Ileś tam drzewek i tego, a jakby tej wartości agroturystycznej oni tu nie doceniają. I ta działka, podejrzewam, że pewnie z 30 000 euro, co jest naprawdę ceną niesamowitą za taką działkę z takimi widokami. No na żywo nie wiem. Nie wiem, czy kamera odda to, jak to na żywo wygląda, ale przepięknie. Dobra, idziemy dalej do góry i puszczę Wam gdzieś tam
drona wyżej. Zobaczcie, gdzie ja tu weszłem. Scooby to biega po tych kamieniach. Zobaczcie, pyk. Scooby. Nie ma problemu. Tam nasza farma jest. Tam, o tam na wprost jest nasza farma. Tam ten lasek jest i obok jest farma nasza. Widać domek i dach. Pięknie. I z tej farmy widziałem na satelicie jest też ścieżka aż tam do góry, na te góry. A tutaj gdzieś musiałby przejść po tych kamlotach tam. No to jest wycieczka od rana na cały dzień. Podejrzewam 7 rano do 12 może by wszedł. Plecak, woda, jedzenie. Na pewno jest to wyprawa, którą chcę zrobić. I tu, gdzie prowadziła ta droga, to zarosło, ale ta droga prowadzi dalej i tam jest gdzieś droga, taka dróżka leśna. Wygląda, że też prowadzi jakby na szczyt tego. Ale my dzisiaj robimy tylko niedzielny spacer, także nie będziemy się wspinać tam, bo ja już mi oddechu brakuje. Poty mnie oblewają. Ale super, naprawdę. Trzeba na pewno uważać, bo tutaj trzeba zwracać uwagę na to, że jeżeli byście się pośliznęli czy coś, no to jesteście trochę daleko od jakiegokolwiek, na pewno ubezpieczenie prywatne jakieś, bo pewnie musiałby po was helikopter lecieć albo coś. Także koszt byłby niezły takiej operacji. I podejrzewam, że moglibyście dostać niezły rachunek tutaj od służby zdrowia. Także takie rzeczy bezpieczeństwa też na pewno trzeba brać pod uwagę, wspinając się gdzieś po takich skałach tutaj. Ale nie są to żadne ruchome kamienie, one się nie ruszają. No na pewno trzeba uważać i zwracać uwagę, ale robi to wrażenie. Robi wrażenie. Pięknie, tu są takie, wiecie, poukrywane perełki. Gdzieś właśnie jest taka dróżka asfaltowa, czyli łatwy dostęp, ale też jest cisza, spokój, ptaszki ćwierkają i jest na przykład, o tam już widzę jakiś budyneczek, jakaś faremka, tu jakaś faremka, no ta to już w ogóle jest zupełna perełka, ale jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Dobra, wyłączam się, taki nietypowy odcinek spacerowy z niedzieli. Wyłączam się i do usłyszenia. Lajkujcie, subskrybujcie, jak wam się podoba i trzymajcie się, na razie.
Halo, halo, żegnałem się już, ale dogrywam, bo postanowiliśmy wybrać się tutaj, do tej opuszczonej farmy. I zobaczcie, jaki tu jest piękny dostęp z drogi asfaltowej. Zaraz jest brama. Tutaj może by trzeba było ulepszyć ten wjazd, ale tu jest taka fajna góra, to też należy do tego. Jest cała góra ze skałami i z drzewami. Pewnie trzeba było to przyciąć, wypielęgnować. Tutaj zobaczcie. To jest ten domek, który tu stoi. To nie wiem, czy należy do tego. Jest całe jakby ogrodzone. I tu są pomarańcze, mandarynki. O, zerwiemy sobie mandarynkę. Drzewa korkowe, jakieś sosenki są, eukaliptusy. Ale wygląda to obłędnie. No to jest taka właśnie działeczka z charakterem. To jeżeli byłoby na sprzedaż, to wow. Naprawdę. Właśnie tutaj Portugalczycy nie doceniają tej wartości turystycznej, takiej, wiecie, tego efektu wow. Ale to jest naprawdę, zobaczcie, jaki domek, dach do zrobienia, ale to jest solidna budowla, taka jak u nas, granitowa. Wygląda to naprawdę super. Zobaczcie, widok na Monsanto. Teren płaski, ogrodowy do uprawiania. Tutaj to też należy do tego. Zobaczcie, cała taka góra z tyłu. No po turystykę, Instagramy, jakieś inne rzeczy, to jakaś pewnie piwniczka. Piec, piwniczka taka do trzymania, może starodawna lodówka pewnie. Ale tu zobaczcie, cały teren za domkiem, płaski, fajny, do zrobienia czegoś. I gdzieś tam płot sięga aż do tych kamieni. Czyli niesamowicie klimatyczna miejscówka. Zobaczcie, to jest naprawdę coś takiego kupić za 30 przykładowo tysięcy. To myślę, że to rozbój w biały dzień. To mówimy, gdzieś to jest 130 tysięcy złotych. To jest naprawdę zapewne hektar z kawałkiem ziemi. Może nawet blisko 2 hektarów. Fajne takie miejscówki, takie kamienne z drzewami. No i jeżeli ten ogród ze studnią, a raczej mi się wydaje, że tak. Jeżeli ogród ze studnią też do tego należy, bo tam jest studnia widać pomiędzy tymi drzewkami. Tylko że może to jest właśnie problem, że ktoś ma ten kawałek już z rodziny, tu ktoś ma drugi kawałek i to jest pewnie może jakiś, bo widać, że tam ktoś może coś robi, coś jeszcze uprawia. Tutaj zobaczcie, następne takie całe starodawne, jakby z kamienia zrobione jakieś piece. Podejrzewam piece, albo to nawet wygląda na jakieś takie dla zwierząt. Ale to no wiekowe to musi być. Z kamieni wszystko takie zagrody zrobione. Wygląda jak zagrody jakieś takie dla zwierząt, a tam wyglądało jak jakaś lodówka, piec. Tutaj zobaczcie, stare drzewo korkowe. To wszystko należy do tego. Tam następne korkowe, sosenki, te górki, te eukaliptusy. Na pewno trzeba byłoby to trochę zadbać, poprzycinać, ale jest tutaj naprawdę klimat i widok niesamowity. Też widziałem ścieżka prowadząca tam właśnie w te góry jest, bo na satelicie widać, że jest ścieżka gdzieś tam prowadząca. No ale na pewno, jeżeli byście takie coś kupowali, no to wiadomo, chcielibyście to kupić ze studnią, czyli jeżeli ktoś tu ma ten kawałek już odkupiony, no to trzeba by było pewnie znaleźć tu właściciela i tu. No chyba, że to należy do jednego właściciela. Ale tu widzicie, ktoś ma tutaj i dba o to, bo jest zagrodzone. Także możliwe, że to jest ktoś ma osobno. Ktoś po prostu wykupił kawałek. Są cytrynki tu, pomarańcze. Ale naprawdę podoba nam się strasznie. Także widzicie, takie perełeczki tu można znaleźć. Także pozdrawiam i teraz już do usłyszenia naprawdę. Trzymajcie się, na razie.